klawiszy numerycznych i u samej góry oczywiście te otwory naszych głośniczek. Następnie mamy te same takie wypustki jak po drugiej stronie. U samej góry widzimy włącznik i wyłącznik naszego telefonu i na samym dole tej łącza tu mamy pierwszy port ładowania, oczywiście z tym grubszym bolcem. Następnie są takie dwa styki do ładowarki samochodowej i tutaj na nasze słuchaweczki oraz jeszcze taki mini otworek. Jest to otwór, tutaj widzimy na nasz mikrofon. I teraz sobie otworzymy naszą tą klapkę i zobaczymy oryginalną baterię, jaka została tutaj wrzucona przez producenta. I zobaczcie, bardzo taka specyficzna bateria w tym telefonie. I taka bateria to BML3, oczywiście oryginalna, wyprodukowana w Czechach. Tu dokładnie widzimy dane tej baterii jeszcze. Tak ona wygląda. I teraz sobie sprawdźmy pod nalepką e-mail w tym telefonie dokładne dane. Tutaj model Nokia 3210. Następnie e-mail tego telefonu. Pod spodem minister łączności, świadectwo homologacji. I tak to wygląda, jeśli tutaj chodzi o takie podstawowe informacje pod klapką baterii. I teraz sobie spróbujemy telefonik uruchomić i sprawdzimy tu jego podstawowe funkcje, jego dzwonki i jak to wszystko wygląda w tym telefoniku. I czekamy tutaj, aż nam się telefonik uruchomi. I od razu może przejdziemy sobie do kodu serwisowego, tego prostego, gwiazdka, kratka, 4.0 kratka. I zobaczcie, telefonik pochodzi tutaj z 2000 roku, 00 4 miesiąca 7 dnia. I tu mamy u góry wersję naszego softu. Telefonik już posiada 20 lat i widzicie, forma tutaj bardzo dobrze wygląda oczywiście, bo obudowa jest zmieniona. Wchodzimy sobie do menu, tu mamy w menu spis naszych telefonów, następnie wiadomości i zobaczymy, jak pisałoby się wiadomości w tym telefonie. Napisz wiadomość. Oczywiście bardzo wygodnie, klawisze dość duże, więc naprawdę fajnie by się pisało SMS-y nawet w tych czasach, ale jeśli chodzi o T9, słownik T9 na pewno takiego słownika w tym telefonie raczej nie znajdziecie, ale sobie jeszcze sprawdzimy. Raczej nie ma takiego słownika. Następnie spis połączeń, ustawienia. Tu mamy ustawienia połączeń, telefonu, zabezpieczeń, ustawienia fabryczne. Zobaczcie, jak szybko się tutaj przewraca ustawienia fabryczne. Kod 1, 2, 3, 4, 5. I już są ustawienia fabryczne przywrócone do tych początkowych. I tu mamy przekaż, nasze połączenia, nasze gierki w tym telefonie. I zobaczymy teraz, jakie są ciekawe gierki tutaj wgrane przez producenta. Wybieramy sobie pierwszą. Tu mamy jakieś losowanie naszych liczb. Chyba chodzi o to, żeby były takie same. Być może to jest... tak mi się wydaje, że to jest takie starsze sudoku z tymi liczbami, żeby sobie tak idealnie dopasować. Tutaj od jedynki wyjdziemy sobie z tej gry tutaj pamięciowej i wejdziemy w naszego węża oczywiście. I tak wygląda wąż w Nokii 3210 z 2000 roku. No powiem szczerze, że lepiej się gra jak w Nokii 3010, dlatego że klawisze są o wiele tutaj wygodniejsze. Jest o wiele lepiej. Następna gierka, tutaj pamięć. O, i tu bardzo ciekawa gierka. Szukamy sobie naszych tutaj figur. Oczywiście muszą być dwa, żeby było po prostu tutaj uzgodnione. Zaliczało się. Widzicie, udało mi się już dwa tutaj znaleźć. I szukamy sobie dalej. Musimy je wszystkie po prostu znaleźć. Bardzo ciekawa gierka na wzrokową pamięć. Następnie tu mamy kalkulator, zegar, dźwięki,
plus mega. I sobie jeszcze wejdziemy w naszych dźwięków i posłuchamy tutaj oryginalne dźwięki, jakie zostały wykonane przez producenta marki Nokia.
I to tyle, jeśli chodzi o dzwonki w tej Nokii. I teraz przejdziemy do demontażu i montażu tego telefoniku. I tutaj ściągamy tylną klapkę, tą olbrzymią baterię, kartę SIM, jeśli oczywiście jest, bo musi być. No i teraz zajmiemy się tutaj demontażem przedniej obudowy, a tu widzimy, czy nam odleciało, więc już samoczynnie wiemy, że tutaj trzeba odkręcić dwie śrubki i tutaj dwie śrubki. Są to śrubki takie same jak w Nokii 3310, gwiazdkowe, odkręcamy je. I odkładamy je wszystkie na bok. I teraz tutaj podwadzamy naszą całą tutaj ramkę. Zobaczcie. Bardzo prosty sposób tutaj odchodzi. Cała ramka Nokii 3210. I tu już widzimy te całe tutaj bebeszki, całą płytę, ale tutaj ma kostek, zobaczcie jakie wielkie. Jakby to był w ogóle jakiś komputer. Bardzo duże, dużej wielkości. I tutaj podwadzamy naszą płytę główną, ale tutaj na dole nam coś brakuje. Zasięg. Podwadzamy sobie go. I to nie jest zasięg, tylko to jest kostka naszych ładowań, naszych USB i tutaj naszego mikrofonu. Akurat w tym przypadku mikrofonek jest tutaj połączony, widzę, z tymi kostkami, ale da się tutaj go wyciągnąć. Zobaczcie, w taki sposób. Nasz mikrofon tutaj wyszedł z powrotem. Ja sobie go tutaj od razu włożę. No i tak wygląda tutaj nasza ta cała kostka. I oczywiście w bardzo prosty sposób tu wyciągamy, wymieniamy. I tutaj nasza płyta teraz swobodnie już sobie może wyjść z tego miejsca. I tak ona wygląda. Zobaczcie jaka to jest duża płyta główna w tej Nokii. Naprawdę kolos. I też widzimy w naszym korpusie głośniczek tutaj od rozmów. Nasz wyświetlacz. Tutaj wszystko się sypie. Samoczynnie nam tutaj się robi demontaż. Nasza nakładka klawiaturki, membrana. Prosto ją wymienić. I tutaj nasz wyświetlacz wraz z tą ramką klawiaturki. I tak to wygląda w tej Nokii. Oczywiście jeśli chodzi o wyświetlacz, to wymieniamy sobie przeważnie, robimy to z tą ramką całą. Tutaj jeszcze zobaczmy, o. Zobaczcie, ramka odeszła jeszcze i nasz wyświetlacz jest tak troszkę tutaj. Oczywiście możemy go wymienić, od ramki oddzielić. Nie jest to trudne, zobaczmy tutaj. On tu jest spojony troszkę, ale lepiej tego nie robić. Najlepiej tutaj wymienić razem z tutaj z tyłem, by tutaj nie uszkodzić, bo niekiedy jest tak. Tak samo jak było w Nokii 3010 czy Nokii 3410, to było właśnie wraz spojone. I po wymianie tego wyświetlacza później musieliśmy po prostu kleić tą ramkę całą niepotrzebnie, a taką ramkę też można po prostu dostać. No i dobrze, i teraz tak to wszystko wygląda w tym telefoniku. Zobaczmy, tu się wszystko znowu sypie, tu jest jeszcze gumka. Gumka była w tym miejscu od włączania i wyłączania tego telefoniku. No i oczywiście nasz głośniczek główny, ale od rozmów. Ale chyba to też służy jako główny głośnik. Chyba tak, bo nie widzę innego już. Dwa w jednym, czyli głośnik główny i głośniczek od rozmów. I zakładamy to wszystko w odwrotnej kolejności. Oczywiście telefon nie jest trudny, ale trzeba mu przyznać, że jest troszkę bardziej zbudowany, bardziej tutaj wykombinowany jak Nokia 3310, mimo że Nokia 3310 jest
ciut nowszym modelem. Przycieramy sobie nasz wyświetlacz. Oczywiście w tym przypadku, jeśli byśmy tego nie zrobili, to praktycznie nie widać, ale lepiej sobie to oczywiście zrobić ładny, żeby czysty nasz wyświetlacz, tutaj bez odcisków, bez brudów, tu innych zanieczyszczeń. Dla własnej tutaj satysfakcji, co jest czysty. Informacji odnośnie tego telefonu zobaczycie sobie pod tym filmem. Cześć.